To jest Polski Codziennie, strona z podcastami i wideo do nauki języka polskiego. Ucz się z nami polskiego autentycznego, przyjemnie i bez stresu. Cześć, dzień dobry. Witaj na Polski Codziennie. Wczoraj zadzwoniła do mnie koleżanka. Ta koleżanka szuka pracy. Złożyła swoje CV w kilku firmach. Miała kilka rozmów kwalifikacyjnych. Wśród wszystkich tych propozycji pracy były dwie oferty pracy, które były raczej pewne. Albo jedna, albo druga praca miała jej wypalić. Z tych dwóch ofert jedna podobała jej się bardziej, druga podobała jej się mniej. Wczoraj zadzwoniła do niej firma, jedna z tych dwóch firm, o których powiedziałam. Firma ta poinformowała moją koleżankę, że ma pracę. Jest najlepszym kandydatem i ma pracę. Koleżanka wolałaby pracować w tej drugiej firmie, ale ta druga firma nie odzywa się do niej. Nie ma więc pewności, że proces rekrutacji przeszła pozytywnie. Dlatego zdecydowała się przyjąć ofertę tej pierwszej firmy, chociaż wolałaby pracować w tej drugiej firmie. Powiedziałam jej: uważam, że dobrze zrobiłaś. Potrzebujesz tej pracy. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. A ponieważ tak właśnie powiedziałam, postanowiłam dzisiaj wyjaśnić Wam to polskie powiedzenie, którego używamy dosyć często. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Zapraszam. Na początku dziękuję i gratuluję wszystkim naszym członkom klubu Polski Codziennie, który dostępny jest na platformie Patreon. Jeśli macie ochotę, również możecie zostać członkami naszego klubu. Możecie korzystać z materiałów dostępnych na platformie Patreon, które zostały przygotowane do wielu podcastów i do wielu wideo. Przypomnę tylko, że są to takie materiały jak transkrypcja w formacie PDF, audio w formacie MP3, wyjaśnienie trudnych słów w formacie audio oraz PDF, aplikacja do nauki wymowy języka polskiego, quiz, który sprawdzi Twój stopień zrozumienia wideo lub podcastu, dyktando w wersji MP3 oraz PDF i fiszki do nauki języka polskiego. To jest dużo rzeczy dodatkowych, przygotowanych do każdego materiału. Warto z nich korzystać, aby uczyć się języka lepiej i szybciej. Jeśli chcecie mieć dostęp do tych materiałów, dołączcie do nas na platformie Patreon. Zapraszam Was serdecznie. Link do platformy Patreon znajdziecie w opisie poniżej. To pierwszy link do tego wideo. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu, a jest nim powiedzenie lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Najpierw, tak jak zawsze, wyjaśnię znaczenie słów, które tworzą to powiedzenie, a potem powiem, co mamy na myśli, gdy tak mówimy. Słowo lepszy to stopień wyższy od przymiotnika dobry. Coś jest dobre, ale może być jeszcze lepsze. Na przykład kawa jest dobra, ale dla mnie kawa z mlekiem roślinnym jest lepsza. Albo Julia jest dobra w biegu na 100 metrów, ale Ala jest od niej lepsza. Ok, kolejne słowo to wróbel. Wróbel to mały ptak, mały ptaszek w zasadzie.
Jestem przekonana, że kojarzycie wróble. Małe, odważne ptaszki, które nie boją się człowieka. Nie wiem, czy długo jeszcze będziemy cieszyć się ich obecnością, bo populacja wróbli zmniejsza się bardzo mocno, przynajmniej w Polsce, ale to temat na inną opowieść. Kolejne słowo to garść. Garść to dłoń złożona w sposób umożliwiający zaczerpnięcie, uchwycenie czegoś. Jeśli coś masz w garści, to znaczy, że trzymasz coś w ręku. Coś niewielkiego oczywiście, co zmieści się w garści. Dalej mamy słowo niż. To w tym przypadku przyimek. Możemy powiedzieć na przykład: szybciej rosną wydatki niż dochody. I wydatki, i dochody rosną szybko, ale wydatki rosną szybciej niż dochody. Albo lepszy wróbel niż gołąb. Oba ptaki są dobre, ale wróbel jest lepszy niż gołąb. No i słowo gołąb. Gołąb to również ptak. Jest średniej wielkości, większy niż wróbel. Również jestem pewna, że wszyscy znacie gołębie, bo są obecne praktycznie wszędzie. Ale gołąb to bardzo ciekawy ptak, który zawsze umie wrócić do domu. Ten niesamowity talent ludzie zauważyli i wykorzystywali od wieków. Gołąb, wypuszczony nawet daleko od domu, zawsze wróci do swojego gniazda. Oczywiście takie ptaki, które latają na jakieś odległości, są szkolone, trenowane w odpowiedni sposób i odpowiednio dużo kosztują. Jako ciekawostkę powiem Wam, że najdroższy polski gołąb został sprzedany za cenę 50 000 euro. I inna ciekawa informacja. W Polsce mamy Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych. Pierwsze tego typu stowarzyszenie powstało w 1926 roku. Jednak jego działalność została zawieszona na czas II wojny światowej. Hodowanie gołębi było wówczas zakazane pod groźbą kary śmierci ze względu na możliwość komunikowania się za pośrednictwem ptaków. Przeczytałam o tym na blogu jednej z dużych księgarni. Link do tego artykułu dostępny jest w opisie do wideo. Może kogoś będzie interesować więcej ciekawostek związanych z gołębiami. I ostatnie słowo dach. Dach to górna, najwyższa część budynku. Ma ona za zadanie przykrycie budynku i osłonięcie go przed wpływami atmosferycznymi. Jeśli mamy budynek, to dach jest jego najwyżej położonym miejscem. Nie można wejść na poziom wyższy niż poziom dachu. Jeśli więc taki nasz gołąb siedzi na dachu, jest nam trudno go złapać, prawda? Okej, wiecie już, co oznacza każde słowo, które tworzy nasze powiedzenie lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Teraz pora wyjaśnić, co mamy na myśli my, Polacy, gdy tak mówimy. Oczywiście zacznę jak zawsze od mojego ulubionego pana profesora Bralczyka, który tak tłumaczy to powiedzenie. Posłuchajcie. Nie wiemy, co można z wróblem w garści począć, do czego on nam może się przydać, ale zapewne może dać poczucie, że coś mamy, że coś złapaliśmy. Ważne to, co mamy, nie zaś to, czego nie złapaliśmy, a co dopiero złapać planujemy. A wróbel ma tę zaletę, że już jest. Inaczej mówiąc, lepsze są mniejsze korzyści, ale pewne, jak wróbel w garści, niż większe korzyści, ale niepewne, jak nieosiągalny gołąb na dachu. Zwykle używamy tego powiedzenia jako pocieszenie, że mimo wszystko coś się zyskało. Teraz przykłady sytuacji, w której możemy tak powiedzieć.
Na początku opowiedziałam o koleżance, która zdecydowała się przyjąć ofertę pracy, może mniej korzystną finansowo, ale pewniejszą od drugiej oferty z firmy, która do niej jeszcze się nie odezwała. Zdecydowała się nie ryzykować, nie czekać na wiadomość z drugiej firmy, tylko przyjąć mniejszą korzyść, ale pewną, bo lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. O to ryzyko właśnie chodzi. W zasadzie każda nasza decyzja, każdy nasz wybór wiąże się z jakimś ryzykiem. Czasem warto to ryzyko podjąć i osiągnąć coś bardzo trudnego, jak ten przysłowiowy gołąb, a czasami warto zadowolić się wróblem, aby mieć cokolwiek. Możecie sobie również wyobrazić sytuację na giełdzie papierów wartościowych. Akcje jakiejś spółki spadają i ktoś decyduje się sprzedać swoje akcje, chociaż zawsze jest szansa, że te akcje zaczną znowu rosnąć. Ktoś czeka ze sprzedażą, a ktoś inny sprzedaje swoje akcje, bo woli mieć mniej pieniędzy, ale pewnych, niż więcej, ale z większym ryzykiem. Bo lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. I na koniec opowiem Wam nieco zabawną historię. Jest to historia prawdziwa, historia z życia wzięta, jak mówimy po polsku. Moja babcia miała kiedyś koleżankę, która była zakochana w pewnym chłopaku. Spotykała się z tym chłopcem długo, jak na tamte czasy, jakieś 2-3 lata. Wszyscy myśleli, że kiedyś się pobiorą. Ta koleżanka też tak myślała. Czas leciał. Chłopak do niej przychodził, ale nic nie mówił o ślubie. Pewnego dnia ta koleżanka poznała innego chłopca, który dosyć szybko jej się oświadczył. Ona przyjęła te oświadczyny, wyszła za niego za mąż. Pobrali się, zostali małżeństwem. Moja babcia była przekonana, że ta koleżanka kochała tego pierwszego chłopca i zdziwiona zapytała już po jakimś czasie: dlaczego wyszłaś za mąż za tego drugiego chłopaka? Wiesz, odpowiedziała koleżanka, czekałam tak długo na oświadczyny pierwszego i kiedy ten drugi się oświadczył, pomyślałam, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Nie wiadomo, czy bała się, że tamten chłopak nigdy jej się nie oświadczy, czy chciała po prostu już wyjść za mąż, mieć męża. Tego nie wiemy, ale wiemy, że żyli długo i szczęśliwie, więc przysłowiowy wróbel może okazał się lepszy od gołębia. Jestem ciekawa, czy w Waszych językach istnieje podobne powiedzenie, jak to polskie, które dzisiaj Wam przedstawiłam. Napiszcie koniecznie w komentarzach. Jeśli wideo Wam się podobało, polubcie je. Subskrybujcie kanał Polski Codziennie i udostępnijcie wideo. Może ktoś z grona Waszych znajomych będzie miał ochotę uczyć się polskiego. Na koniec przypominam Wam o naszym klubie na platformie Patreon. Link do Patreona to pierwszy link w opisie do wideo. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć!